Umysły architektów od lat zaprzątają idealistyczne wizje budowy lepszego świata. Dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem rozwój nowoczesnych technologii wprowadza przełom w planowaniu architektonicznym i urbanistycznym. Projektanci zaczynają radykalnie zmieniać oblicza współczesnych miast. Czy rolą architektury przyszłości będzie budować dalej, wyżej i bardziej imponująco? Czy może piękniej, funkcjonalniej i bardziej odpowiedzialnie? Mosty często są symbolami miast czy krajów. Zależało nam, żeby stworzyć we Wrocławiu jakieś dzieło, które by dorównywało dziełom starych mistrzów, czyli mostowi grunwaldzkiemu, hali stulecia. W ostatnim dwudziestoleciu to się nam udało. Nie chodzi mi tylko o most rędziński, ale inne budowle, które powstały we Wrocławiu, to one dorównują tym osiągnięciom sprzed 100 lat. Inżynieria mostów, mimo że mosty budujemy od kilku tysięcy lat, ciągle się rozwija. Pojawiają się nowe materiały, nowe technologie. Jest ciągły postęp. Most rędziński, jeżeli chodzi o betonowy most na jednym pylonie, to jest w momencie oddania do użytku, to był 4. mostem na świecie. Tutaj oryginalność mostu polega na tym, że do jednego pylonu są podwieszone 2 pomosty. Do jednego ramienia pylonu 1, a do drugiego 2. To było pewne wyzwanie i to jest właściwie chyba jedyny most na świecie, który jest tak zrobiony. Most rędziński jest elementem autostradowej obwodnicy Wrocławia. Codziennie przejeżdża nim 25 000 pojazdów. Smukła struktura i pozorna lekkość nie powinny nikogo zmylić. Most waży ponad 30 000 ton i ma 612 metrów długości, co czyni go najdłuższym żelbetowym mostem podwieszanym w Polsce. Sercem konstrukcji jest najwyższy w kraju pylon, mierzący 122 metry. Między pylonem a przęsłami zawieszono 160 wand o wadze 1500 ton i łącznej długości 25 km. Na stopę fundamentową składającą się ze 160 wierconych pali żelbetowych działa ciężar 50 000 ton, odpowiednik wysokiej na 8 km wieży ułożonej z tirów stojących jeden na drugim. Mosty to jest coś, co dopełnia nasze życie w sensie łatwości komunikacji. Most ma pojęcie również szersze niż sama konstrukcja inżynierska, ale się mówi most porozumienia, most współpracy. Mosty pozwalają na przekraczanie pewnych granic, na ułatwianie kontaktów międzyludzkich, przepływ idei, towarów. Bez mostów to byłoby niemożliwe. Architektura dzisiaj
To jest szaleństwo w zasadzie, poszukiwanie jakichś nietypowych kształtów. Świat stoi przed bardzo poważnymi problemami ekologicznymi. Te budynki ze szkła i aluminium czy stali są bardzo drogie w utrzymaniu. Wymagają mnóstwa energii do ogrzewania i wentylacji. I myślę, że przyjdzie taki moment, jakiś kryzys, że przejdziemy na taką architekturę bardziej spokojną, bliższą człowiekowi. Architektura z papieru pewnie dla wielu osób wydaje się pewnym kuriozum i pewnym przeciwieństwem. I to tak naprawdę był też początek mojej fascynacji, kiedy dowiedziałem się o projektach japońskiego architekta Shigeru Bana, który wykorzystuje materiał, jakim jest papier, do tworzenia budynków, do tworzenia konstrukcji. Im bardziej wchodziłem w ten nurt, tym bardziej mnie to fascynowało, bo dostrzegałem, że architektura to nie jest tylko budynek, to jest też, albo przede wszystkim to, co jest pomiędzy budynkami, ale to są ludzie, to są relacje, to jest historia, ale to jest też polityka, to jest socjologia. To jest bardzo wiele nauk, które się skupiają w jednym zawodzie. Nie twierdzę, że papier zastąpi materiały tradycyjne, takie jak drewno, beton, szkło, stal. Natomiast może być ich wspaniałym uzupełnieniem, dopełnieniem. Papier od momentu wynalezienia w 105 roku naszej ery pozostał tym samym materiałem, czyli usieciowaną masą włókien celulozowych. Jest tani, powszechnie dostępny i nadaje się do wielokrotnego przetwarzania. Ma również dobre właściwości mechaniczne. Jest dobrym izolatorem termicznym i akustycznym. Przy odrobinie wyobraźni z produkowanych na masową skalę materiałów tekturowych można tworzyć niezwykłe konstrukcje architektoniczne. Porównując pracę naszą na uczelni do pracy typowej, z jaką wyobrażamy sobie, jak wygląda praca architekta, to jest ona o tyle różna, że my rzeczywiście bardzo często budujemy to, co zaprojektowaliśmy. Robimy pewne eksperymenty, prototypujemy, zastanawiamy się, w jaki sposób elementy można zaimpregnować, impregnujemy i potem sprawdzamy, testujemy, czy ten, czy tamten rodzaj impregnacji był właściwy. No aż w końcu zdarza się często tak, że po prostu stawiamy całe konstrukcje, jedziemy, budujemy, montujemy. Więc mamy podwinięte rękawki i ręce ubrudzone w tym materiale. No i też dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, zbadać, zastanowić się, jak papier może zostać wykorzystany jako materiał budowlany. Inżynieria pozwala nam pokonywać coraz to większe bariery i to w kontekście architektury można powiedzieć, nie wiem, o rozpiętościach mostów, wysokościach budynków, ale z drugiej strony możemy zwrócić też uwagę i nauka nam pomaga zrozumieć pewne mechanizmy, pewne schematy, które powodują, że na przykład możemy zacząć używać coraz bardziej przyjaznych środowisku materiałów, tak? I możemy dzięki temu tworzyć taką architekturę, która będzie miała mniejszy wpływ na środowisko naturalne.
Architektura jest odkrywaniem, ale jest też przez to przygodą. I to jest troszkę taki łańcuch wzajemnych sił, które się popychają, niwelują i też pchają, wydaje mi się, naszą cywilizację w jakimś kierunku, miejmy nadzieję, coraz bardziej zrównoważonym.